To mi to... Ja się wygłupię. Zacięło. Dobra. Witam was. Witamy Ciebie, Monik. Witamy wszystkich, kochani, całą naszą rodzinkę. Zapraszamy na bajki, na bajeczki o dziwnej treści, soczkiem z gumi jagód. No i występują tam wszystkie, jak wiecie, postacie. Żwirek z Muchomorem przeszli takie kilometry lasu, że już leżą pod paprocią, ale nazbierali grzybów, jak się patrzy, takich pięknych. Teraz by zima. Wszystkie postacie zapraszają was. Przede wszystkim wioska cała smerfów. Gumisie. Knuci w tym drugim odcinku. Moi mnie tu rozśmieszają. Ale nie, kto jest z nami, kto rezonuje z nami, zapraszamy bardzo. O ty skarżypyto. Witam was wszystkich serdecznie też. Witamy. Teraz, żeby się trochę pośmiać i śmiejcie się, bo to jest na podnoszenie wibracji. Spotyka łysy Rudego. Rudy rechocze. Co, Bozia włosków nie dała? A łysy odszczekuje. Dawała rudę, to nie wziąłem. Wraca mąż do domu i patrzy, a wszystkie drzwi i okna są w domu pootwierane. Pyta się zatem żony: kochanie, dlaczego otworzyłaś w domu te wszystkie drzwi i okna? Żona spokojnie odpowiedziała: otworzyłam je, ponieważ gotuję kisiel. A jaki to ma związek z otwartymi oknami i drzwiami? Dopytuje mąż. Na opakowaniu napisane jest: gotować w przeciągu 10 minut. No, w przeciągu. Jaka mądra kobieta była. No. No. To tu żona wraca do domu, nagle zastaje męża z 18-letnią dziewczyną w łóżku. Szybko się zaczyna zdenerwowała, pakuje wszystkie torby i kiedy już chce wychodzić, mąż podchodzi do niej i mówi: zaczekaj, mogę ci chociaż wytłumaczyć, jak do tego doszło. Mówi: no to dobra, to tłumacz się. No więc wracałem z pracy i widzę, że stoi tam, deszcz pada, cała mokra. Mówię: to podwiozę ją kawałek dalej. No i tak w drodze zauważyłem, że jest cało mokro i głodno, biedno. No to wziąłem ją, żeby sobie zjadła tutaj mięso, cożem kupił, któregoś ty nawet nie zauważyła, że było w lodówce. Ona je zjadła. No i później tak patrzę na jej buty, takie zniszczone. No to dałem jej te buty, co dałem ci na urodziny, których ci się kolor nie podobał. No ale że tak patrzę, spodnie też miała całe brudne. Mówię: to dałem jej jeszcze te spodnie, co tobie też kupiłem na rocznicę ślubu. Coś mi powiedziała, że kolor nie pasuje i że są starodawne i staromodne. Coś ich nawet nie ubrała. No ale sweterek też miała taki cały już mokry i brzydki. No to dałem jeszcze jej ten sweterek, co też dałem ci w prezencie, któregoś ani razu nie ubrała. No i już miała wychodzić, ale przed samymi drzwiami zapytała mnie jeszcze, czy jeszcze czegoś nie mam, czego twoja żona nie używa. No to miało jeszcze coś. To się skończyło. Podziałało.
Jak już brała wszystko, no to brała. No. Dobrze. W dzisiejszym odcinku jeszcze chcielibyśmy przedstawić Wam kubity królewskie. Kubity królewskie to są bransoletki, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia, pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane ze czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje, jedne pokryte złotem, drugie platyną, a trzecie z rutenem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego naszego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jednym poziomie cały czas, wyrównana. To jest bardzo ważne zresztą. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorbery. No tak, bo jeszcze wzmacnia i wtedy już jest jazda piękna, jak jest w nocy i sny są, nie? Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola torsyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry naszego organizmu. Jest również bardzo dobrze czyści nam również wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe, ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości, bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład, jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczaniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany. Dlatego przepływ energii jest bardzo dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy, prorocze sny. Bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczenie z pola elektromagnetycznych, pól elektromagnetycznych i także przez fale radiowe. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się jego chciały uczepić, zostaną zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir torsyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubity królewskie posiadają częstotliwość 144 MHz. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii i rośliny także. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty, tego typu rzeczy. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo one wzmacniają naszą energię. Coś o tym wiem. Tak. To jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Odkąd to jest na ręce cały czas. Ani razu, żebym go nie zdjął. Ja też tak mam. Jeszcze powiedz, jakie nowości teraz tam mają. No właśnie miałem mówić, że już się pojawiły właśnie te zapinki, o których mówiłem, że będą, ale jeszcze nie ma tych z tymi minerałami, ale już są na przykład znaki zodiaku, są żywioły do wyboru, są jeszcze runy, znaczy o tym to jeszcze będziemy filmy robić.
bo jeszcze do mnie nie dotarły, bo dopiero co świeżo wyszły z produkcji, ale już są tam na stronie internetowej, także już je można sobie tam kupić. I z takich jeszcze super nowości, jeżeli ktoś bardzo by chciał, to teraz są kubity dostępne jeszcze na przykład z samego srebra, czyste srebro, które już są. No wiadomo, że cena to jest dużo wyższa i też od rozmiaru ona będzie się zmieniać, bo to wtedy więcej srebra idzie, żeby zrobić dłuższy. I są i też całkowicie już ze złota zrobione. Także całkowicie ze złota tutaj to nie jest już wtedy pozłacane, tylko to, że same złoto wtedy. No tu koszt to jest spory, no bo tam może przekroczyć chyba 10 000 przy tym, no bo wiadomo, złoto nie jest tanim materiałem i ta cena jest absolutnie wyższa, ale macie też 30% kodu rabatowego od nas, którego znajdziecie w opisie, którego możecie użyć. No jak patrzyłem, przy takim rozmiarze złota dla mnie, no to chyba ten kod rabatowy mój prawie 4000 zbija z tej ceny. Także to jest już naprawdę sporo, także możecie go sobie śmiało tam użyć, macie link do tego. Jak wejdziecie na tą stronę, to macie najpierw normalne kubity, miedziane, które są ciut tam pod spodem, będą właśnie te srebrne, złote, a jeszcze tam jest takie menu, jak sobie klikniecie, to tam będzie pisało hamsy, tak to nazwano. I tam właśnie są te zawieszki, które się po prostu tutaj na te kubity będzie zawieszać, ale to jak je będę mieć, to będziemy później dalej o nich już mówić. Także to macie wszystko w opisie tego filmu, jak was to interesuje. No i ja, tak jak mówię, ja go noszę cały czas, bo ktoś się mnie pytał, czy można się w tym kąpać, że niby producent napisał, że nie zaleca, ale tu się nie ma co zepsuć, to jest po prostu miedź, czy srebro, czy złoto, także co tu się ma zepsuć, jak się w tym wykąpie. No wiadomo, że co musi to tak chyba napisać, bo jeszcze nie pytałem Mateusza o to, ale on chyba tak po prostu napisali, że bo tak jak piszą na soli na przykład datę ważności. My też tego nie ściągamy cały czas. Też cały czas. Absorberami jest inaczej, nie? Chyba że już to wodoszczelne. Ale tutaj przy tym, to noszę cały czas, nie ruszą. Ja bym się musiał zakupić bliźniaki, a mama by musiała sobie zakupić rybę. Nie, ja czekam na te z minerałami. No ale taki też, nie? Nie, Nie chcę. Runy też są dobre, bo są fajne runy ochronne. Wiem, że są runy, ale to najpierw trzeba się znowu wgłębić w wiedzę, tak powiedziałabym. No to będę je przerabiać. Będziemy czekać. To będziemy robić filmy o nich. Co i jak, do czego, na to. On tam zrobił takie chyba krótkie jest streszczenie, która runa co daje, widziałem na tej stronie, ale to tam bardzo krótko napisane, tylko w 2 słowach najważniejsze znaczenia danych run i tyle, nie? No ale już można popatrzeć, także to już jest dostępne. Nagrywamy dzisiaj, 1 marca jest i właśnie w nocy wyszedł, jak wiemy, filmik od Izabeli. Także wczoraj jeszcze to robiłam do 2:30 w nocy i jeszcze dzisiaj. Także chciałabym to wam przedstawić, bo naprawdę to jest bardzo optymistyczne, według mnie. Przepuśćcie to przez siebie. Wiadomo, że pisze Tarot by Izabela, to jest kanał, ale to jest sprawdzone, bo ja tu mam napisane, podkreślam, to się już sprawdziło i już i tak wiedzieliśmy od początku, że to nie jest Tarot żaden by Izabela, bo Izabela sama przyznaje, że to jest tylko jako rekwizyty ta kula i to wszystko. Na tym się skupia, to umacnia, ale nigdy po prostu nie czyta z kart jako karty, tak. No. Czyli daje to do zrozumienia, że jest jasno, wiadomo co. Tak. Widz. Dobrze, więc przewidywania na marzec. Czasami, i będę teraz mówiła słowami Izabeli jako autorki, nie, że to jest moje ani coś, to jest od niej, zawsze mówię od kogo mam i będę mówiła tak, żeby to się trzymało słowami po prostu Izabeli. Czasami trudno przewidzieć termin, ale marzec będzie przybliżony. Może nastąpić wcześniej. Może to być w marcu, a może nawet nastąpić trochę później.
ale kiedy coś widzę, czuję, słyszę lub postrzegam coś bardzo mocno, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może to nastąpić w tym przedziale czasowym. Wszyscy wiemy, że dużo się dzieje, wielkie rewolucje i tak dalej. I teraz następuje odczyt z kryształowej kuli. To jest całkiem poważne. Odkąd rozpoczęły się rozmowy pokojowe w sprawie konfliktu w kraju na U. A Zachód, zwłaszcza Europa, tak naprawdę nie chce pokoju. Chcą kontynuować W, bo to dla nich dobry biznes. Na produkcji tym podobnych można zarobić mnóstwo pieniędzy. Będą próbowali przeciwstawić się rozmowom pokojowym na różne sposoby. W marcu mogą nastąpić duże eksplozje. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, że uda im się to powstrzymać na czas. Materiały, które nie są czyste, tylko brudne i spróbują zwalić winę na kraj R. Wygląda na to, że już to planowali. Wygląda jednak na to, że zostanie to zatrzymane, zanim to nastąpi. Spróbują zbombardować jakiś bardzo wrażliwy obiekt i zrzucić winę na kraj R. Ale będzie oczywiste, kto i dlaczego to zrobi. To na pewno jest to, zwłaszcza dla zachodnich krajów Europy, ostatni gwóźdź do trumny UE. Ponieważ cokolwiek się tam wydarzy, będzie to powiązane z działalnością kilku bardzo wysokich polityków w Europie. Wygląda na to, że koniec marca lub początek kwietnia cały kraj U powiewa z białą flagą. Poddaje się i teraz czas na pokój. Istnieje możliwość, że w jakiś sposób kraj U mógłby zostać podzielony pomiędzy inne kraje europejskie, że ten kraj zajmie się tą częścią, ten kraj to zrobi, aby zapewnić temu regionowi pewnego rodzaju stabilność. Ale dopóki nie zostanie wybrany nowy prezydent kraju U, bo prezydent na razie nie został wybrany, bo unieważnił wybory. Siedzi tam z brutalną siłą i odwołał wiele rzeczy w kraju U. I o tym wszystkim, co działo się w kraju U, będzie oficjalnie głośno. Różne media, szczególnie w Europie, będą zmuszone mówić prawdę. Kilka premierów lub prezydentów, czy jakkolwiek ich nazwiecie, w 3 lub 4 dużych krajach Europy złoży rezygnację po tym, jak te bomby prawdy zostaną zdemaskowane. Wygląda na to, że w wielu krajach europejskich rozpocznie się jakaś rewolucja przeciwko ich skorumpowanym politykom. Mniejsze wersje rewolucji francuskiej. A prezydent Stanów Zjednoczonych, pan T., przejdzie jak bohater przez każdą agencję, przez każdą sekcję rządową i naprawdę upora się z korupcją i marnotrawstwem oraz wszelkiego rodzaju dziwnymi rzeczami, które dzieją się w tajemnicy, okradając naród amerykański z pieniędzy. I zostaną rzucone wielkie bomby prawdy. W połowie marca na jaw wyjdzie coraz więcej prawdy o zabiegach. To również będzie bardzo szokujące, szczególnie dla krajów zachodnich, gdzie od dawna forsowano hasło bezpieczne i skuteczne. Zbliża się wielki skandal w Watykanie dotyczący papieża. Widzę kilka królewskich rozwodów. Niektóre pary królewskie
2 lub 3 z nich będą rozmawiać o rozwodzie w marcu. Straszliwa, niezwykle okrutna praktyka zostanie odkryta. Nie odkryta, już dawno została odkryta, ale zostanie pokazana publicznie. Chodzi o najmłodszych, którzy zostali posiekani. Części ciał będące przedmiotem handlu wszelkiego rodzaju, okropne rzeczy, które przydarzyły się. Cokolwiek dzieje się w USA, wywoła efekt domina na całej planecie. W wielu krajach ludzie będą domagać się informacji, gdzie poszły pieniądze, dokąd poszły ich zaginione maluchy itd. W wielu krajach na całym świecie pojawią się bardzo przerażające odkrycia. Nie jest pewne, czy wszystko wydarzy się w marcu, ale wygląda na to, że to jest jego początek. O ujawnieniu UFO. USA będą rozmowy na temat UFO, ale nie powiedzą wszystkiego. Przekażą społeczeństwu około 5 lub 10% tego, co wiedzą, dopóki oni, czyli społeczeństwo, nie będą gotowi usłyszeć więcej. To tak, jakby informacja była przekazywana w małych porcjach, żeby ludzie mogli to przetrawić tamto, więc nie będzie ich bolał brzuch. Pełne ujawnienie nastąpi później. Wiele aresztowań w Senacie dotyczących osób, skorumpowanych osób zasiadających w Senacie nastąpi w marcu. Oto Szwecja. Prawie codziennie mamy bomby i strzelaniny, a w marcu może się nasilić. Mogą to być większe eksplozje w różnych miejscach. Tutaj jest wiele problemów z gangami i tak dalej. Jakaś eskalacja, niestety w marcu. Wygląda na to, że w marcu nastąpią pewne zmiany dla Szwedów. Ci przestępcy, którzy dokonują policja, czy tajne służby w cudzysłowie, czy jakkolwiek ich nazwiesz, otrzymają większe uprawnienia do rozprawienia się z tymi przestępcami. Jeśli chodzi o Rainera Fulmicha, wygląda na to, że w marcu będzie dużo rozmów o jego zwolnieniu. Stany Zjednoczone mogą wywierać presję, aby go zwolnić, ponieważ posiada on wiele ważnych informacji na temat tego, co wydarzyło się przez ostatnie 4 lata. Nie zdziwiłabym się, kiedy Rainer Fulmich otrzyma jakiś nakaz zwolnienia lub wyjdzie z więzienia w marcu. Wykolejenie pociągu, dość duże w Europie Środkowej, w którym uczestniczyło wiele wagonów. Powodem jest przerwa w torach. Może to być sabotaż lub coś takiego. Brakuje części torów. Niestety, postrzegam je jako wagony osobowe. Może to być ktoś, kto niestety zginie. Wiele osób może zostać rannych. To okropne, bo to ewidentny sabotaż. To tak, jak państwo, które nie chce mieszać się w konflikt albo nie chce mieć nic wspólnego z konfliktem w państwie U. To jakiś sabotaż, zemsta czy coś w tym rodzaju na tym kraju. Nie mogę zobaczyć, jaki to kraj. W marcu ludzie zauważą lepszą pogodę, więcej błękitnego nieba. W niektórych miejscach nadal będą te malunki, co nam sieją to, ale będzie obowiązywał zakaz tego. Kiedy wejdziemy nieco dalej w rok, czyli w głąb roku, trudno będzie dostrzec te smugi wokół naszej planety. W marcu odbędą się wielkie naloty na kartele. Kartele narko-tykowe
i kartele zajmujące się handlem lu.dzmi w Meksyku, ale także w innych krajach Ameryki Południowej. Jak prawdziwa W. Widzę wybudowane lub wyeliminowani. Niektórzy będą próbowali uciec, ale zostaną odnalezieni i nie będą mogli ponownie rozpocząć tego rodzaju nefarivos. Mnóstwo aresztowań milionerów z kraju na U, którzy imprezują i wydają pieniądze jak szaleni w całej Europie. Okaże się, że pieniądze, z których korzystają, pochodzą z funduszy, które zostały przekazane narodowi U, a nie im. Albo będą musieli je oddać, albo pójdą do więzienia. Są tam jakieś dziwne rzeczy. Dużo strachu w wielu ludziach, zwłaszcza gdy zawali się ich narzucona rzeczywistość. Od tak dawna poddawani byli praniu mózgów za pośrednictwem mediów i polityków. A kiedy w wiadomościach i wszędzie pojawi się inna rzeczywistość, oparta na prawdzie, jest to jakby stopnienie dysku twardego w ich mózgach. I wielu osób widzę, że są w szoku. Co się dzieje? To proces budzenia się. Coś z Turcją jest tutaj. To tak, jakby Turcja wycofała swoje wojsko i skupiła się bardziej na własnym kraju oraz wzmocniła swój kraj. Duże zmiany w Turcji. Gdzieś na wschodzie, w regionie wschodnim, może to być w byłych państwach Związku Radzieckiego, a nawet w kraju na R, na jakiejś granicy z jakimś tamtejszym krajem, który należał do byłego Związku Radzieckiego, znajdą się duże znaleziska srebra i metali szlachetnych. Wielka, wielka, wielka kopalnia srebra. Tony, tony i tony metali szlachetnych. Nie wiem, czy to jest w Irlandii, czy w północnej Anglii, w Szkocji, gdzieś blisko, czy pomiędzy tymi krajami w tych częściach. Może nastąpić uwolnienie pewnej ilości zanieczyszczonej wody, ponieważ widzę, jak ludzie chorują od picia wody z kranu, biegunka, wymioty, dziwne rzeczy w wodzie. Jakieś zanieczyszczenie. Władze będą mówić ludziom, żeby nie pili wody z kranu, nie gotowali wody, unikali wody z kranu, nawet nie myli zębów w wodzie z kranu. Widzę, że Kash Patel naprawdę wykonuje ciężką pracę. Ma ochotę zakasać rękawy. Teraz zaczynamy pracować nad sprzątaniem. Dużo wie i przyjdzie dużo sprzątania. Wiele słonych łez od zepsutych pasożytów. W marcu jakieś nowe odkrycia lub wynalazki, jakiś nowy rodzaj oszałamiającej technologii zostanie wypuszczony i będzie omawiany w marcu. Może to mieć coś wspólnego z powietrzem i wodą, poprawą życia milionów ludzi dzięki tej bardzo taniej, ale niezwykle skutecznej technologii. Wiele obserwacji UFO wszędzie i wszędzie. To tak, jakby pojawiały się wszędzie. Cześć, oto jesteśmy, witamy, tu jesteśmy. To będzie, nie da się już tego nie widzieć. Będzie jasne, że to nie jest dron, to nie jest balon meteorologiczny, to naprawdę UFO. To właśnie widziałam w tej kryształowej kuli. Następuje odczyt z kart. W marcu także wiele będzie się działo. Aby odnieść sukces w tej W, traktat pokojowy zarówno w kraju U, jak i w gazie, osoby zaangażowane w negocjacje pokojowe muszą działać bardzo rozważnie. Nie mogą być brutalni i tak dalej. Jakiekolwiek informacje są podawane z tej strony
z tej strony, muszą je bardzo uważnie przeczytać lub przejrzeć, aby było jak najlepsze rozwiązanie dla każdego, szczególnie w konflikcie w kraju U. Zostanie to zrobione, aby pomóc narodowi w kraju U, a także narodowi kraju w R. Nie tego, czego chcecie, podżegający do W Zachód, ale tego, co jest najlepsze dla ludzi. Wiele ukrytych tajemnic wyjdzie na powierzchnię. Krążyli wokół, próbując ukryć te sekrety, tę ważną informację, ale to wyjdzie na jaw i ludzie będą mogli o tym usłyszeć. Osoba na bardzo wysokim stanowisku, na przykład król, ale może to być prezydent lub premier. Wygląda na to, że wobec tej osoby będzie prowadzone śledztwo. Uznają go za winnego kilku bardzo poważnych przestępstw. Zostanie uwiązany lub osadzony w więzieniu. Ogólnie rzecz biorąc, marzec będzie swego rodzaju miesiącem oczyszczania. Zgnilizna musi się pojawić, żeby mogli ją oczyścić. Pod koniec marca kilka nowych rozmów, kilka nowych początków na temat systemu finansowego, jakiś rodzaj ulgi dla ludzi finansowo lub jakieś pieniądze należące do ludzi na całej planecie, które mają prawo do jakiejś rekompensaty finansowej. To pewnego rodzaju oczyszczenie. Uwolnij przeszłość, uwolnij to, co zostało ukryte. W marcu będzie sporo premier. Ludzie zaczną myśleć w nowych kierunkach, nawet jeśli zmiana tego programowania, które trwa od bardzo dawna, będzie dość trudna. Prawda cię wyzwoli na końcu. Czasem trudno jest przyznać się do błędu, ale kiedy uznasz prawdę, naprawdę się wyzwolisz i będziesz mógł zacząć oddychać świeżym powietrzem i pić czystą wodę. To tak, jakby tym razem zagrana została nowa piosenka. I tak, jak mówiłam, dla wielu osób bardzo trudno byłoby usłyszeć nową tak zwaną piosenkę, czyli prawdę, która w końcu wyjdzie na jaw. Wielu będzie próbowało trzymać się tej starej energii, tego kłamstwa, ponieważ wydaje się to znajome, to w jakiś sposób jest bezpieczne. To nieznana prawda może wydawać się niebezpieczna. Tak, znowu ostrzeżenie dotyczące wody. Mogą wystąpić problemy z zaopatrzeniem w wodę. Spróbują ją zanieczyścić. Głęboki stan jeszcze nie zniknął całkowicie i nie odejdą bez walki. I jeśli będą mogli zabrać ze sobą jak najwięcej, zrobią to. Zwróć uwagę na wodę pitną. Jeśli to możliwe, zwłaszcza w krajach Europy, zagotuj wodę pitną przed wypiciem, aby uniknąć skażenia pasożytami, bakteriami lub czymś takim. Tak czy inaczej, sprawa wyjdzie na jaw dość szybko i władze zrobią wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć dalszego skażenia, gdy zostanie to odkryte. Czeka nas wszystkich mnóstwo pracy, zwłaszcza podczas procesu porządkowania, a ci, którzy znają prawdę i lub są jej świadkami, będą musieli wkroczyć wiele razy i pomóc ludziom, nie bać się zbytnio, ani nie przestraszyć. Zbliżamy się, a prawda zostanie rozesłana po wszystkich zakątkach naszej planety. Ludzie będą jak rakieta do badmintona rzucają ją tu i rzucają tam. Nie da się tego zatrzymać, nawet jeśli próbują wprowadzić w błąd i dezinformację, wszelkiego rodzaju rzeczy, aranżując ludzi, aby nie wypowiadali się na kanałach i mediach informacyjnych i tak dalej.
to nie będzie możliwe. Kiedy tama pęka, pęka naprawdę, bardzo mocno i przepływ czystej wody prawdy nie da się zatrzymać. To były ostatnie moje słowa w tej przepowiedni na marzec 2025 roku. To było od Izabeli z kanału Tarot by Izabela. Pięknie. A więc mamy zarys pięknej przyszłości. Pięknie, pięknie, pięknie. I teraz możemy sobie tylko kreować. Pięknie. Pięknie. Teraz jeszcze przeczytam, no piękny króliczek. To mój kolega. No pewnie, to najlepszy przyjaciel. To ze mną zawsze siedzi wieczorem. Mhm. A jak topik. To przyszedł mnie prosił, żeby go wziąć. Tak. Niektórzy mają papuga na ręce, ja mam królika. Tak. A ja mam mamy. Najpiękniejsza przyjaźń właśnie wychodzi od zwierząt i miłość. Uczmy się miłości od zwierząt. Ach, ten się udał strasznie, ten taki mały. Ja będzie miał z miesiąc niecały. Ale taki śmiały, taki koleżka miał wszędzie. Po głowie mi no to wszędzie. To jest piękne. Teraz jeszcze przedstawię wam, i to nie są żadne porady medyczne, lekarskie. Kto jest chory, musi iść do tego w białym kitku do lekarza. Nie może. Wątroba jest największym gruczołem w ciele, mającym ponad 500 ważnych zadań, które utrzymują cię w szczytowym zdrowiu. Wątroba przechowuje witaminy i żelazo, zamieniając zmagazynowany cukier na cukier użyteczny, gdy poziom cukru w organizmie spada poniżej normy, niszcząc stare czerwone krwinki i produkując żółć, aby rozkładać i trawić tłuszcze. Praca wątroby wymaga energii, więc komórki wątroby są wypełnione mitochondriami. Mitochondria są jak maleńkie elektrownie dostarczające energię naszym komórkom. Kiedy nasze mitochondria zaczynają zanikać z wiekiem lub chorobą, nasza wątroba może czasami znieść ciężar tego. W każdej komórce wątroby znajduje się aż 2000 mitochondriów i bez ich pracy na 100% wątroba nie może skutecznie odtruwać naszej krwi ani prawidłowo metabolizować pożywienia. Wątroba pomaga w oczyszczaniu krwi ze szkodliwych substancji, takich jak zanieczyszczenia, narkotyki, alkohol, tytoń, produkty kosmetyczne oraz przetworzona i smażona żywność. Wątroba potrzebuje dużych ilości mikroelementów, witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, aby wykonywać swoje procesy. Włączając do swojej diety wybór superfoods, możesz naturalnie oczyścić i chronić ten ciężko pracujący organ. Detoksykacja wątroby może również znacznie pomóc w przywróceniu jej optymalnej wydajności. Od Drew 86, czyli od Cosmic Like Force. Cukier to jedna z najbardziej kwasotwórczych substancji, jaką możesz wprowadzić do swojego organizmu. To tylko pogłębia twoje problemy zdrowotne. Mniszek lekarski, symbol nadziei, wytrwałości i potężnego uzdrawiania. Od wieków mniszek lekarski jest czczony w różnych kulturach jako symbol nadziei, odporności i transformacji. Ten pozornie prosty, dziki kwiat rozwija się w najtrudniejszych warunkach, przebijając się przez pęknięcia w betonie, wytrzymując burze i regenerując się silniejszy niż wcześniej. Odzwierciedla siłę ludzkiego ducha, adaptację, przetrwanie i rozkwit pomimo przeciwności losu. Oprócz swojej symboliki duchowej,
Mniszek lekarski jest potęgą właściwości leczniczych. Współczesne badania odkryły jego silne właściwości detoksykujące, wzmacniające odporność i przeciwwirusowe, szczególnie istotne w dzisiejszym świecie. Badania wykazały, że ekstrakt z liści mniszka lekarskiego blokuje wiązanie, teraz nie mogę powiedzieć tego, łek, kol, kropka, stych z receptorem powierzchni komórki ACE2, kluczowym szlakiem, przez który szkodliwe patogeny dostają się do ludzkich komórek. Dzięki temu jest naturalną tarczą przed ekspozycją na te toksyczne K, wspierając ogólną funkcję odpornościową i zdrowie komórkowe. Mniszek lekarski jest również detoksykatorem wątroby, oczyszczaczem krwi i bogatym źródłem przeciwutleniaczy, wspomagającym zdolność organizmu do oczyszczania się z toksyn środowiskowych, metali ciężkich i związków syntetycznych. Jego właściwości przeciwzapalne pomagają zwalczać stres oksydacyjny i chronić ważne organy przed uszkodzeniem. Podczas gdy poruszamy się po świecie pełnym niewidzialnych zagrożeń biologicznych, natura dostarcza nam antidotum. Mniszek lekarski jest zarówno symbolem duchowym, jak i naturalnym lekarstwem, przypominając nam o mądrości ziemi i odporności w nas wszystkich. Korzyści z picia herbaty z mniszka lekarskiego: oczyszcza organizm, powoduje utratę wagi, zapobiega przewlekłym chorobom, buduje mocne kości, poprawia krążenie, wyrównuje poziom cukru we krwi, poprawia trawienie, zmniejsza stan zapalny, zapobiega zakażeniom układu moczowego. Od Cosmic Life Force. Czosnek jest bogatym źródłem korzyści zdrowotnych dzięki bogatej zawartości witamin, minerałów i związków bioaktywnych, takich jak allicyna, która ma silne właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Oto najważniejsze korzyści. Wzmocnienie układu odpornościowego, pomaga zwalczać przeziębienia, grypę, anginę paciorkowcową i bakterie wywołujące zapalenie płuc. Działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Wiadomo, że allicyna zawarta w czosnku zwalcza różne infekcje, w tym celebrytkę i inne choroby układu oddechowego. Bogaty w przeciwutleniacze, chroni przed stresem oksydacyjnym, zmniejszając stany zapalne i uszkodzenia komórkowe. Zdrowie serca, wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu, zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia. Poprawia krążenie, poprawia przepływ krwi i zapobiega tworzeniu się skrzepów. Reguluje poziom cukru we krwi, korzystne dla diabetyków, ponieważ poprawia wrażliwość na insulinę. Ochrona mózgu, może zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i demencja. Detoksykacja pomaga usunąć z organizmu metale ciężkie, szczególnie toksyczny ołów. Zdrowie jelit i trawienie. Wspiera zdrową mikroflorę jelitową i zmniejsza wzdęcia. Wsparcie wątroby. Poprawia funkcjonowanie wątroby i chroni przed stłuszczeniem wątroby. Zapobiega nowomyślnikotworom. Wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia niektórych tych nowych tworów dzięki zawartości związków siarki.
poprawia sprawność fizyczną, wydajność, zwiększa wytrzymałość i zmniejsza zmęczenie. Korzyści dla skóry i włosów, zwalcza trądzik, wspomaga produkcję kolagenu i może zapobiegać wypadaniu włosów. Wspomaga długowieczność, zwalcza starzenie się poprzez redukcję stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego. Aby uzyskać maksymalne korzyści, wybieraj surowy czosnek, ekstrakt lub suplementy bogate w aliacynę. Najlepiej przyjmować je na pusty żołądek. Od Cosmic Life Force. Nauka stojąca za polem aury ludzkiej. Ludzka aura to pole elektromagnetyczne otaczające ciało, rozciągające się na kilka stóp na zewnątrz. To biopole składa się z częstotliwości energii generowanych przez komórki, organy i układ nerwowy ciała oddziałujących na otaczające środowisko. Współczesna nauka zaczyna teraz rozumieć to, co starożytne tradycje wiedzą od dawna. Nasze pole energetyczne odzwierciedla nasze fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe samopoczucie. Pole bioelektromagnetyczne i emisja częstotliwości. Badania naukowe, szczególnie w biofizyce i biologii kwantowej, wykazały, że każdy żywy organizm emituje pole elektromagnetyczne. Na przykład ludzkie serce generuje pole elektromagnetyczne 60 razy silniejsze niż mózg i pole magnetyczne 5000 razy silniejsze, mierzone za pomocą elektrokardiogramów EKG i magnetokardiogramów MCG. Układ nerwowy emituje również słabe prądy elektryczne, tworząc biopole, które oddziaływuje z energiami zewnętrznymi. Pole auryczne zostało uchwycone za pomocą technik, takich jak fotografia Kirliana, która wizualizuje wyładowanie energii wokół istot żywych. Badania wykorzystujące technologię tę pozwoliły na zmapowanie, w jaki sposób stan emocjonalny danej osoby, poziom stresu i stan zdrowia zmieniają siłę i żywotność jej aury. Czakry, centra energetyczne i połączenia kwantowe. Ciało ma 7 podstawowych centrów energetycznych, czakry, które działają jak transformatory energii elektromagnetycznej. Te wiry energii regulują przepływ energii siły życiowej, prana, chi lub bioelektryczność. Gdy są zrównoważone, poprawiają zdrowie fizyczne, stabilność emocjonalną i świadomość duchową. Kwantowa natura świadomości sugeruje, że ludzkie intencje, myśli i emocje bezpośrednio wpływają na biopole, wzmacniając połączenie umysłu z ciałem. Uzdrawianie, ochrona i ekspansja. Siła aury jest bezpośrednio związana z ogólnym samopoczuciem. Negatywne myśli, toksyny, promieniowanie EMF i stres osłabiają pole auryczne, czyniąc osobę bardziej podatną na choroby. Praktyki takie jak medytacja, praca z oddechem, uziemienie, leczenie dźwiękiem, reiki i ekspozycja na słońce pomagają przywrócić i rozszerzyć aurę, zwiększając częstotliwość wibracji i odporność. Przyszłość medycyny energetycznej. Nauka dogania to, co starożytne cywilizacje już wiedziały. Ludzkie ciało nie jest tylko fizyczne, ale wielowymiarowym systemem energetycznym. Przyszłość medycyny zintegruje leczenie częstotliwością, terapię biopola i technologię energii kwantowej, wykorzystując moc aury do leczenia i wzmacniania ludzkiego potencjału. Od Drew 86, czyli od Cosmic Life Force.
Jesteśmy tutaj, aby osiągnąć samopanowanie poprzez naszą oświeconą podróż. To znacząca ewolucja, a nie wyścig. Każdy mały krok oferuje mądrość i realizację w miarę wznoszenia. Wyczyść i wypuść. Być może zauważyłaś głębokie oczyszczanie i uwalnianie, które ma miejsce w tej chwili. Sprawy, o których nie myślałeś przez lata, wychodzą na powierzchnię w celu zbadania i uzdrowienia. Zamiast unikać zadania, potraktuj je jak prezent. Jeśli poczujesz się przytłoczony, pamiętaj, że boska, bezwarunkowa miłość wypełnia całą pozostawioną przestrzeń, a wszechświat zawsze cię wspiera. Nadal wznosimy się, kochamy. I tym akcentem kończymy dzisiaj. Drugi odcinek. Tak. Dlatego tak wspomniamy o tym wszystkim. Na przykład żeby nie było tak. To jest wszystko powiązane ze sobą. Jakby nie było. Wszystko. Tak. Też rodzynka w czekoladzie. Nie, dziękuję. Królik stracił. To było. No, było, nie? No, strzela kasztanami. Ale kto to był? Uba Kuba, nie? Z tymi cukierkami. No, to tak było. Chyba nie. Zamiatała, no. Rodzynki w czekoladzie. No. Ale tu komuś dobrze idzie, cukierki się po ziemi walają. A to też od królika było, nie? No. Bo ojciec chował króliki, nie? Tam na działce. No i on przynosił do domu do rozstrzygnięcia później, nie? Jak było zimno oczywiście. Bo to były Angory, nie? To miały długie włosy i czerwone oczy, nie? Uba Kuba myślała, te cukierki to zjadła. Tak. Możemy wspominać, ale są w innym wymiarze. To wiem na pewno. Tak jest. Po tym, co przeżyłam, to też przeżyłam kolejkę górską, ale i zwierzęta, i ci, co odeszli, bliscy tam są. Leszku, Tak jest. trzeba się pożegnać. I co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia? Tak. Pożegnaj się ładnie, powiedz wszystkim do widzenia. Milusi. Tak. Dobrze, to dziękujemy wam za wystąpienie. Wdzięczności wszystkim. Sorry za drobne potyczki, ale jak się już tyle czasu czyta, jak to jest jeszcze przeniesione w telefonie, to potem można dostać oczopląsu w pewnym momencie. Ja też wszystkim dziękuję za wysłuchanie tych bajeczek i cierpliwość i zrozumienie i wsparcie. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję. Może się to komuś przydać, tak myślę. No. Zostawcie po sobie komentarz, palec do góry. Albo na dół. Na dół, jak to woli. Wszystko się liczy, wszystko pomogło. Rozsiewajcie miłość na cały świat. I radość. Teraz tym bardziej to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tak. Tak. Właśnie w tym czasie. No, to trzymajcie się. Będzie dobrze. Pa, pa. Kochamy was wszystkich. Pa.